Cześć, mam na imię Piotr. Jeśli jesteś założycielem startupu lub prowadzisz swój własny projekt programistyczny, powinny Cię interesować 3 główne obszary: dług technologiczny, overengineering i metodyki zarządzania projektem. O pierwszych 2 opowiedziałem w poprzednich filmach, dziś opowiem o metodykach zarządzania projektami. Pierwsze 2 obszary, które omówiłem, były bardziej techniczne, natomiast zaczynając pracę z nowym projektem, nie można też zlekceważyć wyboru odpowiednich metod zarządzania projektem. Z pewnością spotkałeś się z takimi określeniami jak Agile, Kanban, Scrum i innymi. Natomiast pomimo, że to są wszystko ładnie określone metodologie, trzeba pamiętać, że brak metodologii też jest pewnego rodzaju metodologią. Każdy projekt musi być zarządzany jakąś metodologią, natomiast nie każda metodologia nadaje się do każdego projektu. Trzeba ją wybrać mądrze. Natomiast wybór metodologii, tej, która jest aktualnie najbardziej modna, z pewnością nie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem. Musisz dopasować metodologię do swojego projektu, do swoich programistów i do swojego produktu. Ponownie opowiem o 3 przypadkach z naszego firmowego doświadczenia. Jeden z nich to będzie projekt, w którym skończyliśmy pracę przed czasem i klient poprosił nas o kilka rzeczy dodatkowych i opowiem, co w tej sytuacji zrobiliśmy. Druga sytuacja jest związana z klientem, który posiada platformę związaną z rekrutacją. A trzeci przypadek to będzie nasze własne doświadczenie i nasze podejście do metod zarządzania projektem w Bitnoise. Czy problem zarządzania projektem dotyczy też Ciebie? Tak, ten problem dotyczy każdego zespołu i każdego projektu. Każdy z nich wymaga odpowiednich narzędzi. Jakie są sygnały ostrzegawcze w kwestii źle lub dobrze dobranych metod zarządzania projektem? Przede wszystkim zaobserwujesz zmianę, pogorszenie nastroju w zespole. To będzie najbardziej odczuwalne. Poza tym zauważysz opóźnienia w dostarczaniu, nawet w dostarczaniu małych rzeczy. Te opóźnienia będą się powtarzały coraz częściej i będą coraz większe. Poza tym tempo pracy również zwolni. Podobnie jak w przypadku długu technologicznego, tak samo w przypadku źle dobranej metodyki, czas będzie tracony na nieodpowiednie zarządzanie zamiast na właściwą pracę. Wróćmy teraz do naszych wewnętrznych 3 sytuacji. Pierwsza z nich dotyczyła projektu BHP, który zakończyliśmy przed czasem i klient poprosił nas o zrobienie kilku dodatkowych rzeczy w trochę innej części jego projektu. Do tego momentu używaliśmy metodologii bardziej agile'owej, scrumowej, natomiast w tym momencie stwierdziliśmy, że będzie to przerost formy nad treścią. Porzuciliśmy wszystkie w tym momencie zbędne ceremonie agile'owe właśnie i przerzuciliśmy się na zwykłego kanbana, na zwykłego boarda, gdzie mieliśmy po prostu rzeczy do zrobienia. To spowodowało tym, że na tak krótkim etapie, który pozostał, mogliśmy zrobić i zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy, co spowodowało, że klient był bardzo zadowolony. W związku z tym, podsumowując tutaj, mieliśmy w obrębie jednego klienta, jednego projektu 2 zupełnie różne metodologie, które się w trakcie zmieniły. Drugi przypadek dotyczy naszego klienta, który posiada platformę do rekrutacji. Oni w trakcie pracy nad projektem zrezygnowali całkowicie z technologii metodyki agile'owej i przerzucili się na kanbana. Poskutkowało to tym, że praca u nich w projekcie znacznie przyspieszyła, frustracja zmalała i po prostu praca była bardziej efektywna. Czyli jakby oni nie połączyli 2 metodologii, tylko zrezygnowali z jednej całkowicie, która nie przynosiła odpowiednich efektów, przerzucili się na drugą. I chciałbym jeszcze opowiedzieć, jak my do tego podchodzimy wewnętrznie w Bitnoise. Jak już powiedziałem wcześniej, nie ma jednej metody, która by sprawdzała się we wszystkich projektach, dlatego my również nie mamy czegoś takiego, że wszystkie projekty prowadzimy w ten sam sposób. Owszem, zaczynamy z reguły w ten sam sposób, bierzemy uśrednione, najbardziej sprawdzone elementy z Agile'a, ze Scrumu, łączymy je, rozpoczynamy pracę nad projektem i obserwujemy. Obserwujemy, jak toczą się prace, jak wygląda nastrój w zespole, jak w ogóle przebiega komunikacja między programistami, testerami, project managerem i dostosowujemy metodologię do naszych potrzeb. To jest jedna część, bo jeszcze do tego dochodzi kontakt i relacja z klientem. Tutaj też ta relacja jest bardzo istotna, jest to bardzo ważny czynnik tego, jak nasza metodologia wygląda.
ponieważ to nie jest kwestia tylko tego, ile my chcemy mieć spotkań, ale trzeba jeszcze uwzględnić potrzeby i oczekiwania klienta. Dlatego ta metodyka, którą wypracowujemy, jest związana nie tylko z tym, jaki mamy zespół, ale też jaki mamy projekt i jakiego mamy klienta. Jak zatem utrzymać dobrze prosperującą metodykę zarządzania projektem? Przede wszystkim nie trzymać się sztywno reguł książkowych, czyli jakichś podręcznikowych definicji, jak taka metodyka powinna wyglądać. Trzeba ją zawsze dostosować do swojego projektu, swojego teamu i swoich potrzeb. Po drugie, cały czas obserwuj nastrój w zespole. Relacje, komunikaty wewnętrzne, które bardzo łatwo zaobserwować, ponieważ zarówno programiści, jak i testerzy, jak i project managerowie zawsze starają się komunikować, zwłaszcza jeżeli coś im się nie podoba. I to są bardzo wyraźne wskaźniki do tego, jak można zareagować, jak można daną metodologię dostosować. Po trzecie, nie bój się zmieniać czy dostosowywać metodyki w trakcie rozwoju projektu. To nie jest tak, że metodyka, którą wybierasz na samym początku, musi być doprowadzona do samego końca. Nie, jeżeli w trakcie się okazuje, że coś trzeba zmienić, albo częściowo, albo całkowicie, zazwyczaj warto to zrobić. Co warto zapamiętać? Przede wszystkim to, że metoda zarządzania projektem nie jest sztuką dla sztuki. Ona ma czemuś służyć, dlatego nie warto się sugerować jakimiś wytycznymi w całości, tylko przełożyć to na swój projekt, na swój przypadek, dostosować i zaadoptować dla swoich potrzeb. Poza tym, która metodyka jest najlepsza? Żadna prawdopodobnie. To zależy od Ciebie, od Twojego produktu, od Twojej sytuacji. Ale jak w takim razie wybrać? Na co zwrócić uwagę, wybierając metodykę? Przede wszystkim, jaki masz zespół, jak zespół chciałby pracować, jak lubi pracować. Po drugie, jak często Ty, klient, chce widzieć zmiany. To jest w kontekście na przykład sprintów. Czy klienta, czy lub Ciebie satysfakcjonuje demo co 1 tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc? To warto wziąć pod uwagę również dobierając metodykę. Po trzecie, warto ustalić zawczasu sposób, w jaki będzie przebiegała komunikacja. Kto z kim się będzie komunikować, w jaki sposób się to będzie odbywać, czy zdalnie, czy na miejscu, jak często, w jakiej formie. Te rzeczy warto ustalić, warto je oczywiście również obserwować w trakcie pracy. Te 3 aspekty wzięte pod uwagę bardzo łatwo pomogą, bardzo dobrze pomogą wybrać i dostosować metodykę zarządzania projektem. Przedstawiłem 3 główne obszary, na które warto zwrócić uwagę w trakcie pracy i rozwoju projektu. Overengineering, dług technologiczny i metodyki zarządzania projektem. Przez 13 lat doświadczenia w Bitnoise udało nam się wypracować wiele różnych metod i reakcji, sposobu reagowania, sposobu pracy z projektami. Natomiast są 3 takie główne wskazówki, które chciałbym przekazać, które warto wdrożyć u siebie. Przede wszystkim to, co się nam sprawdza zawsze w każdym projekcie, to jest postawienie na dobrą komunikację z klientem, z zespołem, ze wszystkimi zaangażowanymi w proces. To rozwiązuje zdecydowaną większość problemów. Po drugie, świadomość tego, co nas czeka w przyszłości, czyli big picture albo cały roadmap projektu, czyli co robimy, czego nie będziemy robić w przyszłości. I trzecia rzecz, to w szczególności odnośnie metodyk zarządzania projektem, warto pamiętać, że nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich projektów. Rozwiązanie dostosowujemy do okoliczności i projektu. Mam nadzieję, że te przemyślenia i wskazówki pomogą Wam uniknąć najważniejszych, największych porażek związanych właśnie ze startem lub z prowadzeniem projektu, ale nie tylko uniknąć porażek, ale także, że pomogą w właściwy sposób zaopiekować się projektem, dzięki czemu osiągniecie sukces, osiągniecie to, co zamierzacie. Dzięki za uwagę. Cześć.